Cześć, witam Was w kolejnym filmie w ramach Akademii Orchidei. Dzisiaj obłędny tort śliwkowy, czyli nic innego jak delikatny biszkopt czekoladowy, pomiędzy którym znalazła się duża ilość kremu śliwkowego i całość przykryta solidną porcją czekolady. Czyli ciasto idealne na jesień, kiedy każdemu z nas przyda się porcja endorfin, które po prostu muszą pojawić się w momencie, kiedy spożyjecie taką ilość czekolady. A dokładny przepis na tort znajdziecie na mojej stronie orchidei.com w zakładce Akademia. Zajrzyjcie również koniecznie na mojego Facebooka i Instagrama, tam codziennie nowa porcja inspiracji. A widzów, którzy oglądają ten film na YouTubie, zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby zawsze być na bieżąco z nowościami. No i oczywiście dajcie koniecznie łapkę w górę dla pysznego tortu śliwkowego. A zaczynamy, jak to z tortami bywa, od biszkoptu. 5 dużych jaj, białka oddzielamy od żółtek. Przypominam, że jajka do biszkoptu należy wyjąć z lodówki co najmniej godzinę przed pieczeniem, dzięki temu dużo lepiej się ubiją. I teraz białka ubijamy na sztywno, czyli po prostu tak. Następnie cały czas ubijając dosypujemy 2/3 szklanki cukru i kontynuujemy ubijanie jeszcze przez 5 do 7 minut. A w międzyczasie 3/4 szklanki mąki typu 450, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i 2 łyżki kakao mieszamy razem. Gdy piana jest już ubita, dodajemy jeszcze żółtka i krótko ubijamy, po czym już bez miksera mieszamy pianę z suchymi składnikami, przesiewając po 2-3 łyżki mąki z kakao za każdym razem. Na koniec dolewamy jeszcze 5 łyżek oleju rzepakowego bądź słonecznikowego. Gotowe ciasto przelewamy do tortownicy o średnicy 20 cm. Biszkopt pieczemy w temperaturze 175 stopni, grzałka górna i dolna bez termoobiegu przez mniej więcej 40 minut. A po upieczeniu od razu wyjmujemy go z piekarnika, zostawiamy na 10-15 minut na blacie do przestygnięcia, po czym najpierw ostrym nożem dokładnie oddzielamy brzegi biszkoptu od formy, po czym odwracamy do góry dnem i wyjmujemy go z formy. Biszkopt należy dobrze wystudzić, zanim zaczniemy go kroić. 300 g czekolady gorzkiej i 100 g czekolady mlecznej, 250 g śmietanki 30%, czyli praktycznie u mnie wyszła 1 szklanka i 100 g miękkiego masła podgrzewamy razem. Można to zrobić w mikrofalówce, można również w kąpieli wodnej. Ten drugi sposób jest zdecydowanie lepszy, ponieważ czekolada ogrzewa się stopniowo, dzięki czemu nie ma ryzyka, że podgrzeje się za mocno i zważy. Gotowy krem można wstawić do lodówki, aby nieco zastygł. Można go również przygotować dzień wcześniej i zostawić na noc na blacie. Wówczas rano powinien mieć właściwą konsystencję miękkiego masła. 1,5 kg umytych i wypestkowanych śliwek i pół szklanki cukru smażymy razem do chwili, aż śliwki zgęstnieją i ładnie odparują, mieszając od czasu do czasu. Mnie to zajęło mniej więcej 2-3 godziny, ale takie powidła możecie smażyć nawet przez 2-3 dni pod rząd, po kilkanaście minut za każdym razem. Gdy śliwki mają już odpowiednią konsystencję, wyłączamy ogień i dodajemy jeszcze 200 g czekolady gorzkiej bądź mlecznej, mieszając do chwili, gdy cała czekolada się rozpuści. Gotowy krem musi wystygnąć, zanim położymy go na ciasto, bo gorący rozpuści nam czekoladę. A przekładanie tortu zaczynamy od blatu biszkoptu, który był na wierzchu, dzięki czemu na górze tortu znajdzie się najładniejsza i najbardziej równa część ze spodu. W rękawie cukierniczym mam krem czekoladowy, umieszczam go dookoła brzegów biszkoptu, tak aby utworzyć ograniczenie dla kremu śliwkowego. Kremem czekoladowym dobrze jest też posmarować cienko blat biszkoptu. Następnie wykładamy połowę kremu śliwkowego i przykrywamy kolejnym blatem, wszystkie czynności powtarzając dokładnie tak samo.
Oczywiście biszkopt można nasączyć. Ja używam tutaj śliwowicy rozcieńczonej odrobiną wody i sokiem z cytryny. W wersji bezalkoholowej można użyć po prostu wody z cukrem i cytryną, a przepisy na obie wersje ponczu znajdziecie razem z całością przepisu na orchideli.com w zakładce Akademia. Przypominam, że linki zawsze umieszczam w opisie pod filmem. Gdy cały tort jest już przełożony, zajmiemy się tą wystającą czekoladą. Całość rozsmarowując dookoła tortu. Ja używam do tego packi, zwanej też wybierakiem, ale możecie to zrobić również za pomocą noża bądź szpatuły cukierniczej. No i oczywiście kremem czekoladowym pokrywamy też wierzch tortu. Na tym etapie nie musicie się martwić o precyzję, jest to pierwsza warstwa, taka trochę na brudno. Tort będziemy pokrywać drugi raz i dopiero wtedy będziemy go idealnie wygładzać. Tak przygotowane ciasto wstawiamy na 30 minut do lodówki, po czym nakładamy drugą warstwę kremu czekoladowego, tym razem zaczynając od wierzchu tortu. I teraz już wygładzamy całość do chwili, gdy po prostu będziecie zadowoleni z ostatecznego efektu. Gdy efekt końcowy jest już dla Was do zaakceptowania, tort ponownie wstawiamy do lodówki na 30 minut. A w tym czasie 50 g czekolady gorzkiej i 1–2 łyżki oleju rozpuszczamy razem. Czekoladę można odstawić po rozpuszczeniu, aby nieco zastygła, będzie wtedy łatwiej utworzyć sople. Następnie tak przygotowaną czekoladą polewamy tort. Dobrze jest też mieć od razu pod ręką wszystkie niezbędne elementy dekoracji, tak abyście zdążyli umieścić je na torcie, zanim czekolada zastygnie. A u mnie są to praliny Raffaello, połówki śliwek, borówki, mini herbatniki Leibniz, no i jeszcze oczywiście coś zielonego. Ja wybrałam tutaj świeży rozmaryn, ale możecie użyć na przykład mięty. A tak prezentuje się całość. A ponieważ zazwyczaj pojawia się sporo pytań pod tytułem, czy czekolada będzie się kruszyć w trakcie krojenia, specjalnie wstawiłam tort do lodówki na kilka godzin, tak aby mocno zastygł. No i teraz kroimy. Smacznego!